Dziś kuferek z przygodami i to w dodatku nie jest do końca mój pomysł. Znajoma znalazła na rosyjskim portalu piękne pudełko, przysłała mi i poprosiła, żeby zrobić podobne. Nie lubię po cudzemu, nawet jeżeli nie musi być takie samo i wystarczy, że będzie podobne. Wolę po swojemu, ale prośba była, więc trudno, pomyślałam, że zrobię. A jak człowiek podchodzi do czegoś jak do jeża, to pasztet gotowy. Znajoma jest zadowolona, to najważniejsze, a co poszło nie tak, opowiem w dalszej części filmu. Pudełeczko drewniane z takim rancikiem, na który zawsze trzeba uważać, bo jak go za bardzo zamalujemy, to pudełeczko się nie otworzy i nie zamknie. Do klejenia jak zwykle używam kleju do deku, a to jest przepiękny papier ryżowy. Przyklejam i docinam na leniucha, czyli najpierw przyklejam, dbając o rogi i brzegi, a jak wszystko wyschnie, obszlifuję papierem ściernym to, co nie jest mi potrzebne. Ta metoda jest najszybsza, a w dodatku idealnie dokładna. Polecam drobny papier 220 albo 240, oczywiście znajdziecie go w naszym sklepie. A jak nie macie ochoty na szukanie, to podlinkuję Wam go pod filmem. Zobaczcie, obszlifowujecie i jest po prostu perfekcyjnie. Do ozdoby kuferka użyłam 3 papierów ryżowych, to jest drugi. Pocięłam na paseczki i po prostu przyklejam. Dół rozplanowałam w ten sposób, że szerokość białego paska zostawiłam taką samą jak wysokość wieczka. Potem zakleję to kolorowym papierem, ale na razie to jest biały pasek. Gdy przód wyschnie, obklejam boki, a między górę a dół włożyłam patyczek do szaszłyków, żeby mi się pudełeczko przypadkiem nie zamknęło i nie skleiło. Wieczko pomalowałam od środka na biało i za chwilę przykleję tutaj trzeci papier ryżowy. Z tego papieru odcinam paski, bo właśnie te paski ozdobią przód i boki pudełka. Te kwiatki są drobniejsze niż na bukietach, które występują na wieczku i z tego powodu wydaje mi się, że pasują na ten pasek dużo lepiej. Ale istnieje taka okoliczność przyrody, że nikt oprócz mnie na to nie zwróci uwagi. Babeczki, widać czy nie widać tą różnicę w wielkości kwiatków? Koniecznie mi o tym napiszcie. Papier wklejam, tak się składa, że pasuje idealnie i całe pudełko dokładnie lakieruję lakierem akrylowym matowym. A to jest foremka i można powiedzieć, że ona jest silikonowa, bo to jest taki specjalny silikonowy plastik. Teoretycznie jest dedykowana do odlewów gipsowych, ale znacie mnie, nikt nie będzie mi mówił jak mam żyć. Nie chce mi się rozrabiać gipsu, więc napcham tutaj masy super lekkiej. Myślę, że ta foremka jest dedykowana do odlewów gipsowych, bo producent wie, że nic innego z tej masy wyciągnąć po dobroci się nie da. Ale nie ze mną te numery, na to jest kilka sposobów, a jeden z nich to wsadzenie foremki do zamrażalnika. Więc foremka wędruje do oazy zimna, a ja zabieram się za dalszą pracę. W trudzie i znoju postarałam się dorobić granat, który występuje na pudełku. Niby granatowy, ale jak zwykle granatowy ze słoiczka zupełnie nie pasował. Zaczynam od tyłu. Tutaj nie ma papieru ryżowego, bo po prostu szkoda mi było na 4. arkusz. Ale jeżeli projekt Wam się podoba i z tyłu także chcecie mieć papier ryżowy, to proszę bardzo, bo kto bogatemu zabroni. I jeszcze raz całość lakieruję lakierem akrylowym matowym, bo lakierowania nigdy dosyć. Podobają mi się prace, które mają zróżnicowany połysk i w tym wypadku nabłyszczam te dodatkowe paseczki. Ozdobą pudełka miały być szablony i mam w sumie spory wybór takich, które pasują klimatem do pracy. Nie są za grube, więc świetnie sprawdzają się przy farbach, ale także nadają się do past. Będę używała pasty do modelowania, ale żeby szablon dobrze trzymał się pudełka, użyję w tym wypadku kleju tymczasowego. Szablon spsikuję, potem chwilę go suszę, a gdy już nie brudzi palca, przyklejam do pudełka. Ten preparat jest świetny i po prostu takie nasze must have, jeżeli lubicie używać szablony. Działa jak trzecia ręka, ponieważ szablonu już nie musimy trzymać, no i pasta nie wleje nam się pod szablon. W ten sposób ozdabiam wszystkie rogi. Trochę tego nie widać, ale robię to na raty. Co 2-3 aplikacje myję szablon. Po umyciu i wysuszeniu klej tymczasowy dalej działa, więc nie musimy go aplikować kolejny raz. No i zawijastki nakładam ratami. Nałożę kilka, wysuszę pudełko i nakładam dalszą partię. Zamysł był taki, żeby narożniki pomalować na biało.
Taki mocno kolorowy papier ryżowy średnio przyjmuje białą farbę i żeby to faktycznie było białe, trzeba pomalować te fragmenty kilkukrotnie. Zobaczcie, po pierwszym przelocie kolorowe kwiaty ze spodu bardzo przebijają. Żeby wyrównać biel, położyłam 2, a w niektórych miejscach nawet 3 warstwy białej farby. Brązowa farba akrylowa i pędzelek skośny. Dzięki temu praca zostanie postarzona i uzyska troszkę taki efekt 3D. Jeżeli cieniowanie to dla Was temat science fiction, to pod filmem dam Wam link do filmu, który Wam wszystko wyjaśni. Bo w deku cieniowanie się bardzo przydaje, a wcale nie jest aż takie trudne. A w tym filmie powoli, ale nieubłaganie nadciąga katastrofa. Tutaj przybrała ona formę świetnego, gęstego lakieru z połyskiem. No bo przy naszym deku to człowiek cały czas musi być czujny, nie da się myśleć o niebieskich migdałach, bo wyjdzie nam pasztet. Ciągle nieświadoma tego, co nachrzaniłam, wzięłam do ręki pastę patynującą i postanowiłam wydobyć zawijasy. Moje oko zawijasy widzi, kamera zawijasy widzi, ale patyna ich nie widzi. Szablon, który użyłam do pasty, był dość cienki. Potem zawijasy 2 razy pokryłam farbą akrylową, a na koniec grubo zalałam lakierem. Kamera te zawijasy widzi, ale pod palcem naprawdę ich prawie nie czuć. Patrzę na ten pasztet, po prostu okropny i zastanawiam się, czy tutaj w ogóle jest możliwy jakiś plan B. Tyle pracy już wykonałam, przecież pudełka nie wyrzucę. No przecież w deku trzeba być twardym, a nie miętkim. Pomyślałam, że jeszcze przez chwilę będę sobie udawała, że nic się nie wydarzyło. Więc plan ozdabiania realizuję na razie bez zmian. Lecę sobie szlaczek z konturówką. To jest taka dłubanina i mam nadzieję, że w międzyczasie coś w mojej głowie się wykluje. Ja myślę i Wy też kombinujcie. Ciekawe, czy wymyślimy to samo. Wypiłam kawę, zrobiłam zupę i tadam! Przedstawiam Wam mój plan B. Jeżeli Wasz pomysł jest bardziej spektakularny, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Ja chyba jak zwykle poszłam na łatwiznę. Po prostu zawijasy poprawiłam białą konturówką. Poprawiam i już potem tego nie ruszam, bo w tej pracy już raz przedobrzyłam. Pudełko gotowe, a teraz czas zabrać je za wszystkie dodatki. Po pierwsze, rameczki wyciągnięte z zamrażarki wychodzą bez problemu. Ważna informacja, taka masa z zamrażarki jest zamrożona, ale nie jest sucha. Żeby ją pomalować czy postarzyć, najpierw trzeba ją odmrozić i wysuszyć. Czyli po godzinie, a najlepiej po 2, możemy się zabrać za malowanie białą farbą, a potem postarzanie pastą postarzającą. Przed postarzaniem trzeba masę zabezpieczyć. Można ją polakierować, a można, tak jak ja, pomalować białą farbą akrylową. Potem z farby albo z lakieru bez problemu zetrzemy nadmiar pasty postarzającej. I pomyślałam, że przy tej pracy z rameczkami trochę bardziej się pobawię, a raczej pobawię się z tym, co jest w środku w ramkach. Zależało mi, żeby obrazek ozdobny, który będzie w środku, nie był na poziomie pudełka, tylko był troszkę podniesiony w tej ramce. Więc po pierwsze obrazek przyklejam nie na pudełko, a na kartonik. Ale zanim wkleję kartonik z obrazkiem, do ramki wkładam 2 owale z grubej tektury. A potem to wszystko nabłyszczam, grubo nabłyszczam lakierem 3D. Jeszcze nóżki teoretycznie w kolorze oryginalnym pasują, ale wolę je przemalować na biało. Najpierw przemalowałam, a potem przybrudziłam pastą postarzającą. Nóżki i rameczkę przykleję klejem na gorąco, ale żeby wszystko do siebie fajnie pasowało, troszkę to postarzam. Gałeczkę przykręcam i nareszcie moja praca z przygodami jest gotowa. Najpierw pokażę Wam, jak ładnie błyszczy się ten lakier 3D. Na małych powierzchniach bardzo ładnie się rozlewa i samopoziomuje. Ten pasek także został nabłyszczony lakierem. No i teraz tak się zastanawiam, czy to widać, że ten paseczek po bokach ma mniejsze kwiatki niż te, które są na górze pudełka. Gdy go przyklejałam, wydawało mi się to istotne, ale teraz chyba nie widać i nie ma to znaczenia. A środek, którym się jeszcze chwilę pobawiłam, prezentuje się tak. Jak zwykle lista wszystkich artykułów, których używałam w filmie, znajduje się pod wideo, czyli w opisie filmu. A ja dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.